Wszystkim dzisiaj w Autoserwis Dworaczek mamy do regeneracji, do odbudowy silnik 2.0 TDI o kodzie KUPA. Słuchajcie, 184 konie z Seata Leona z 2013 roku. Dostaliśmy sam słupek, goły słupek na palecie do odbudowy. Ja już go tutaj po części rozebrałem. Mamy ściągnięte wałki, pokrywę zaworów, jakiś uszczelniacz, słuchajcie, i zaraz demontuję głowicę. I w tym filmie pokażę, jak taki remont wygląda, a na sam koniec może powiemy, ile to wszystko będzie kosztowało. Słuchajcie, ściągamy głowicę teraz, demontujemy tłoki, to wszystko zostanie zaraz umyte w myjce. Sprawdzamy najpierw tak, rozbieramy głowicę z zaworów, sprawdzamy głowicę na szczelność. Jeżeli głowica nie jest pęknięta, przeprowadzamy regenerację głowicy, tak? Czyli wymiana prowadnic zaworowych. Jeżeli trzeba będzie wymienić zawory, wymienimy zawory, jeżeli nie, to tylko przeszlifujemy i obrobimy gniazda zaworowe. Oczywiście planowanie. Co do cylindrów, silniki te są obarczone wadą olejową, niestety piją spore ilości oleju. W tym przypadku zrobimy szlif. Tak, założymy tłoki większe i pozbawimy tłoki wady olejowej. Odwiercimy otwory spływowe pod pierścieniem olejowym. Oczywiście nowe panewki, nowe uszczelniacze. Na sam koniec, słuchajcie, nowa oryginalna pokrywa z odmą. Także ja biorę się za ściąganie głowicy. Ja już ją mam oczywiście poluzowaną. Teraz tylko odkręcimy szpilki. I zaraz ją ściągniemy i zobaczymy, jak to tam wszystko pod spodem wygląda. Już Wam mogę powiedzieć, przy takiej odbudowie obowiązkowo nowe hydrauliki należy zamontować. Zobaczymy, jak wyglądają dźwigienki. Zobaczcie, jak wyglądają trzonki zaworowe. Trzonki zaworowe wypracowane. Dołki. Czuć ewidentnie pod palcem, że tutaj jest dołek. Także nie wygląda to ciekawie. Oczywiście podczas składania do wszystkiego nowe śruby, czyli do korbowodów nowe śruby, do stóp głównych wału korbowego nowe śruby i oczywiście nowe szpilki głowicy. Będzie robiony pomiar występu tłoka w celu dobrania grubości uszczelki pod głowicę. To wszystko postaram Wam się pokazać. Zawieziemy oczywiście blok na szlifiernię. Zrobimy z odpowiednim luzem tłokowym i wysyłamy z powrotem na palecie do klienta. Ja zaraz ją tutaj ściągnę i zobaczycie, jak to będzie wyglądało pod spodem. Mamy zdemontowaną głowicę. Odwracamy. Widać, że silnik palił olej. Zawory zanagarowane. Zobaczymy, jak wyglądają tłoki. Patrzcie. Jakąś lampkę trzeba będzie wziąć w celu doświetlenia, bo jest troszeczkę ciemno i ja też nie widzę. Mokro. Nie wygląda to ciekawie. Teraz ja ją sobie tutaj postawię. Co ja chcę zobaczyć. Troszeczkę tłoki chodzą. Po chonie nie ma śladu. Zwróćcie uwagę. Dobrze. Odwracamy, ściągamy misę olejową, demontujemy tłoki. Oczyściłem u góry na cylindrach trochę nagar. Tak jak mówiłem, zobaczcie, śladu po chonie nie ma i zobaczcie, jakie progi. Silnik niesamowicie zużyty. W momencie, gdy rozbieracie silnik, cały czas go diagnozujecie. I co zauważyłem, bo ja dostałem cały słupek i nie znam historii, słuchajcie, tego silnika. Przepalona uszczelka między drugim i trzecim cylindrem. Tutaj też za ciekawie to nie wygląda, ale tu na pewno. Co widzimy po uszczelce? Co widzimy po uszczelce? Widać. Tutaj nam się coś działo. Widać. Z jednej strony, a z drugiej strony też. Także widać, że puściła uszczelka między cylindrami. O, co dalej, słuchajcie?
odwracamy i ściągamy misę olejową. Silnik mamy już rozebrany i będziemy robili szlif. Bardzo mocno zużyte cylindry. Warto zaznaczyć, mieliśmy problem, żeby dostać tłoki. Udało się to załatwić. Tłoki już mamy, wieziemy blok na szlifiernię. Zobaczcie, jak wyglądają panewki. Panewki korbowe, bardzo mocno zużyte. Tak samo cylindry, także najpierw robimy szlif, później przeprowadzamy regenerację głowicy i zaczynamy powoli wszystko składać. Już mamy odebrany ze szlifierni, zrobiony szlif, nadwymiarowe tłoki tutaj mamy plus 0,25. I co teraz? Wkładamy go do myjki i zaczynamy mycie. Słuchajcie. No i powoli zaczniemy to wszystko składać. Wszystkie części tak naprawdę już do składania z tego bloku już mam. Z ważniejszych rzeczy dostałem fajną dyszę na testy. Mam ją tutaj. Do czyszczenia wąskich kanałów, czyli w szpilkach ładnie będziemy mogli sobie wymyć. O, pełno oleju, zobaczcie jaki syf. Pełno oleju. W kanałach olejowych, jakiś długi kanał olejowy, gdzie nie możecie domyć, taką dyszę wkładacie i mamy wszystko umyte. Włożyć ciężki żeliwny blok do myjki. Stół krzyżowy. Ja jeszcze trochę podniosę. I go po prostu zsunę. Trzeba sobie w życiu jakoś radzić, słuchajcie. Blok już w myjce na swoim miejscu. Zmienimy dyszę. Zaczniemy od tej dyszy do zadań specjalnych. Zobaczymy, jak to myje. Tutaj możecie w kanał olejowy włożyć, zobaczcie, wszędzie. Tak naprawdę wszędzie. Bardzo ważne, tutaj w szpilkach musi być czysto. Tam pełno mułu jest po obróbce. Pokażę Wam, jak ta dysza pracuje. Myjka nagrzana 45 stopni. Także będzie cieplutko. Patrzcie, szybka, czysta. Myjka jest po serwisie świeżo. Tak to wygląda. Również kolektory tym czyszczę. I jedziemy. Ona się sama tam dociąga. Patrzcie. Nie trzeba. I wszystkie takie kanały, gdzie jest problem z umyciem, elegancko tutaj czy tutaj. Oczywiście później trzeba to wszystko wydmuchać. O, ale będzie wszystko czyściusieńkie. Podczas składania silników, słuchajcie, oprócz odpowiednich tolerancji jest bardzo ważna czystość składania. Bierzemy się za mycie. Blok mamy umyty i zamontowany wał korbowy z nowymi panewkami. Obowiązkowo nowe śruby. Jak to skręcić, słuchajcie? 65 Nm, 90 stopni. Podczas składania takiego silnika bardzo ważną rzeczą wymiana dysz natrysku denka tłoka, chłodzenia denka tłoka. To zakładamy nowe i tak tutaj w tym przypadku też zostało zrobione. Silnik został zwymiarowany, czyli zmierzyliśmy, czy jest odpowiedni luz między panewką główną a czopem wału korbowego. Tak? I co dalej? Przystępujemy do zakładania nowych tłoków z korbowodami. Co do tłoków. Tłoki, które przychodzą, wszystkich producentów, niezależnie jakiego, nie mają otworów spływowych, dzięki którym może odpłynąć zgarnięty olej z podpierścienia olejowego. My takie otwory frezujemy. Wygląda to tak. Nie jest to połączone w żaden sposób z kanałem chłodzącym denka tłoka. Także tutaj te otwory nie są połączone z tym kanałem. I wyrzucamy te blaszane pierścienie, które przychodzą z tłokami. I zastępujemy je pierścieniami dobrego gatunku. Co do pierścienia olejowego, już opowiadam. Finalnie z pierścieniami będzie wyglądało to tak. Tu mamy otwory spływowe, tutaj są same odwierty pod pierścień. Pierścień olejowy, który przychodzi zazwyczaj z tymi tłokami, jest pierścieniem dziurkowanym i one bardzo szybko zachodzą nagarem. Zostaje to wszystko zastąpione pierścieniem frezowanym. Nie wiem, czy to będzie tutaj akurat widać. Może ja go zdejmę i pokażę. A, tutaj mam te pierścienie, dobrze. Nie będziemy ściągali z tłoka. Zakładamy pierścień dobrej jakości z frezowanymi tutaj otworami, które
są odpowiedzialne za odprowadzenie, słuchajcie, oleju spod pierścienia. Tak? I dzięki tym otworom i tym otworom, które są wyfrezowane w tłokach, ten pierścień na pewno będzie się płukał olejem i na pewno ten olej będzie odprowadzał do skrzyni korbowej. Nie będą zachodzić pierścienie nagarem i nie będzie olej przepompowywany dalej do komory spalania. Składamy dalej. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy zamontowany wał korbowy z nowymi panewkami, o czym zapomniałem wspomnieć. W tym bloku zostało przeprowadzone osiowanie stóp głównych wału korbowego. Tak. Co dalej? Zamontowany uszczelniacz oraz koło od rozrządu, obowiązkowo nowa śruba. Blokujemy, słuchajcie, blokujemy to wszystko. I teraz, zanim założę tłoki z korbami i z panewkami, dokręcimy i ustawimy wałki balansujące. Do tego będą potrzebne takie blokady. Takie blokady znajdziecie u mnie na filmie na Facebooku, na kanale na Facebooku. Warto dodać. Montujemy blokady i tam się dowiecie, gdzie takie blokady kupić. Montujemy te blokady, słuchajcie, skręcamy, blokujemy wał korbowy i z drugiej strony to wszystko ładnie skręcamy. W następnym etapie, jak już założymy tłoki, nabijemy nowe zaślepki oryginalne, żeby to wszystko poskładać, tak? Tłoki balansujące mamy dokręcone. Słuchajcie, co dalej i o czym warto jeszcze wspomnieć? Śruba centralna wału korbowego. Jak dokręcić, czym przytrzymać? Obowiązkowo, tak jak mówiłem wcześniej, nowy uszczelniacz oraz pasek napędu pompy oleju. To mamy nowe już założone. Do blokowania tego koła używamy takiego klucza. Bardzo fajne narzędzie, słuchajcie, ułatwia pracę, bo żeby dokręcić te koło, musimy użyć siły 180 Nm, 90 plus 90 stopni, a później jeszcze plus 45 stopni, czyli razem 135 stopni. Także musimy to tu dosyć mocno dokręcić dosyć długim kluczem i musi to być zablokowane. W szczególności, gdy wymieniacie taki uszczelniacz na samochodzie, to ułatwia pracę, bo macie jak to zablokować. Samo dokręcenie kluczem udarowym jest za słabe. Co dalej? Tłoki poskładane, pofrezowane, pomyte, wszystko korby pomyte. Pierścienie już na swoim miejscu, zaraz to wszystko ustawię, zakładam nowe panewki, daję nowe śruby do korbowodów i skręcam z odpowiednią siłą. Zakładamy tłoki. Wałki balansujące mamy już dokręcone i o czym warto jeszcze wspomnieć. Słuchajcie, kręcicie wałem korbowym kilkukrotnie, ustawiacie na blokadę, sprawdzacie, czy macie to wszystko dobrze ustawione, wszystko jest synchronizowane. Co do śruby centralnej wału korbowego, oczywiście musi pójść nowa. I jak to skręcić? 180 N plus 90 stopni plus 45 stopni i to jest dosyć mocna siła dociągu. I żeby to skręcić, musicie się zaopatrzyć w taką oto blokadę. Jeżeli to jest silnik, który jest na stojaku, to nie ma problemu, bo możecie zablokować z drugiej strony. Ale jeżeli wymieniacie rozrząd i musicie zmienić taki uszczelniacz, no to taka blokada bardzo ułatwia pracę i nie musicie kombinować. Obowiązkowo nowy pasek do napędu pompy oleju, tutaj z oryginału, tak. I teraz przystępujemy do montażu 4 nowiutkich tłoków. Wszystko mamy wyczyszczone, nasmarowane, ustawione pierścienie, założona górna panewka. Skręcamy teraz i zaraz Wam pokażę, jak to włożyć. Delikatnie opukujemy, żeby zeszły się pierścienie, żeby żaden pierścień podczas montażu nam nie pękł. I na pewno nie tłuczemy pełnym impetem, jak na niektórych filmach możecie to zauważyć. Tylko powolutku, czymś plastikowym, ja tu mam taki młoteczek, opukujemy. I delikatnie dookoła. I tłoczek nam bardzo ładnie schodzi. Co jest ważne, jeżeli robicie szlif lub stawiacie tuleje, warto poprosić szlifierza, żeby tutaj zrobił Wam faskę w tym miejscu. Ta faska bardzo ułatwia montaż tłoków z pierścieniami. Jeżeli jest zrobione na ostro, wiadomo, że te pierścienie będą się zacinały i będą stawiały opór, tak? Dobrze, opuszczamy go teraz na dół. Oczywiście nowe śruby do korbowodów. Przyłapujemy
Smarujemy panewkę. Jak ja to mówię, składamy czysto i tłusto. Nie żałujemy oleju. I tutaj korbowody 30 N, 90 stopni, przy zastosowaniu oczywiście nowych śrub. Tłoki mamy już zamontowane, wszystko skręcone. Co dalej? Montaż tylnego uszczelniacza od strony skrzyni biegów na wał korbowy razem z kołem sygnałowym. I do tego będziecie potrzebowali taki oto przyrząd. Ale warto dodać, że niekoniecznie, jeżeli wiecie jak to zamontować, nie musicie posiadać takiego przyrządu. Co dalej? Nowiutka, oryginalna pompa oleju z Volkswagena. Oczywiście pasek do napędu pompy oleju również nowy. Zakładamy osłonę fali i kleimy misę olejową. Wszystko jest oczywiście poczyszczone, umyte w myjce. Tutaj mamy misę olejową, którą zaraz przykleimy, czyściusieńka. Czujnik poziomu oleju, słuchajcie, obowiązkowo nowa uszczelka. Żadne silikony, uszczelka nie kosztuje nie wiadomo ile. Jest to taka gumka, zakładacie nową gumeczkę i nie będzie na pewno leciało. Nakładamy masę silikonową i kręcimy misę olejową. Co warto jeszcze dodać, słuchajcie, o czym zapomniałem, podczas montażu nowej pompy oleju. Musicie taką pompę zalać olejem. Ona sama oleju nie zaciągnie. Wlewacie olej, kręcicie silnikiem, ona przeleci ten olej przez pompę, ona się nasmaruje i wtedy będzie wszystko w porządku. W momencie, kiedy założycie taką pompę na sucho, tak, ona nie zaciągnie oleju i nie będzie smarowania. Także kleimy misę olejową. Blok silnika mamy już poskładany. W następnym etapie mierzymy występ tłoka w celu dobrania grubości uszczelki pod głowicą. Do tego ja wykorzystuję czujnik zegarowy. Ja mam to wszystko wyzerowane już. I mierzymy, ile tłok wychodzi ponad blok. I mamy tutaj wartość 0,99 mm, czyli 1/100 brakuje do pełnego milimetra. Teraz sprawdzamy dane w katalogu. Mierzymy wszystkie tłoki, bo te wartości mogą się nieznacznie różnić i dobieramy grubość uszczelki pod głowicą. W następnym etapie bierzemy się za obróbkę głowicy. Głowica już na stole i co dalej? Wymieniliśmy 16 prowadnic, w tym przypadku również 16 zaworów, czyli 8 ssących, 8 wydechowych i w tym momencie obrabiamy gniazda zaworowe. Obrobione gniazdo zaworowe wygląda tak, w 3 kąty, zostanie to później dotarte. A ja osobiście obrabiam przy pomocy takiego oto urządzenia i mogę Wam to zademonstrować, jak to wygląda. Robi się to płytką diamentową. I wyprowadzamy ładnie gniazdo zaworu. Obrobię teraz wszystkie 16 zaworów. Zakładamy później nowiutkie uszczelniacze, ale zanim to zrobię, oczywiście planowanie głowicy u mnie tutaj na maszynie. Mycie, zakładamy uszczelniacze, sprężyny zaworowe i montujemy wszystko, razem skręcamy z blokiem. Gniazda zaworowe mamy już obrobione, wymienione prowadnice zaworowe, zaworki są już szczelne. W następnym etapie przystępujemy do planowania głowicy, czyli robimy płaszczyznę.
Wstęp tłoka mamy zmierzony. Tutaj w tym przypadku przychodzi uszczelka dwukarbowa. Z ważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać. Obowiązkowo wydmuchać i wyczyścić otwory, w których będziecie przykręcali szpilki głowicy. W momencie, gdy zostanie Wam tam olej lub płyn chłodniczy, a nie daj Pani woda, w momencie dokręcania pęknie Wam blok. Ja mam to wszystko już wyczyszczone, odtłuszczone. Bardzo ważna rzecz, żeby to wszystko odtłuścić. Kładziemy uszczelkę dwukarbową. Głowica już jest po obróbce, szpilki są nasmarowane, też bardzo ważna rzecz. I kładziemy głowicę i zaczynamy kręcić. Czekajcie chwilę. Sobie chwycę dobrze. Ważnym elementem jest też, żeby założyć głowicę i po tych kołkach ustalających, żeby nią tak nie jeździć i nie szurać. Starać się po prostu, żeby to w miarę sprawnie Wam poszło. I siedzi. Zakładamy, wkładamy teraz szpilki i przykręcamy zgodnie z instrukcją. I tutaj będziemy mieli 30 N, później 70 Nm i później 3 razy po 90 stopni. Głowicę mamy już przykręconą. Co dalej, słuchajcie? Montujemy nowe hydrauliki oraz nowe dźwigienki zaworowe. Dlaczego montujemy nowe hydrauliki? Zawsze przy odbudowie silnika ja osobiście montuję hydrauliki nowe, żeby później te silniki nie szczekały. Druga rzecz, dlaczego dźwigienki zaworowe? Tutaj w tym przypadku wymieniliśmy zawory. Zawory były w kiepskim stanie i były też wypracowane trzonki zaworowe, tam gdzie opiera się zawór, czyli doszło również do wypracowania dźwigienek zaworowych. Z tego powodu też wymieniamy dźwigienki zaworowe. Co dalej? Zakładamy wałki rozrządu. Odtłuszczam teraz to wszystko, nakładam masę uszczelniającą i skręcam. Dobra, słuchajcie, i gotowe. Silnik mamy już odbudowany. Na sam koniec zamontowaliśmy oryginalną pokrywę wraz z odmą oraz uszczelniacz na wałek rozrządu i zaślepkę. Jak dla mnie to regeneracja czy odbudowa silnika właśnie tak powinna wyglądać. Jeżeli dotrwałeś do końca i materiał Ci się podobał, łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich.